Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku opowiem o 2000 dni w Rise of Kingdoms, bo właśnie tyle dzisiaj strzeliło na moim koncie. Witam z tej strony Snow i tak jak już powiedziałem wcześniej, dzisiaj opowiem o tym, jak to się stało, że wytrzymałem 2000 dni w tej właśnie oto gierce w Rise of Kingdoms. Zobaczcie, liczba dni nieprzerwanego logowania 2000. Dzisiaj otwarłem, oczywiście zapomniałem o tym, otwarłem sobie tą skrzynkę wcześniej, ale cóż to jest za różnica? 2000 dni. Powiem Wam, że to naprawdę jest niesamowite. Trochę właśnie opowiemy o tym, jak to było. I jeszcze raz wam pokażę, to jest w ogóle fajna sprawa, można sobie zobaczyć, kiedy to był ten pierwszy dzień, bo to było przecież ponad 5 lat temu. Zobaczcie, 2018 rok, w październiku, 1 października, tak, to był ten mój pierwszy dzień w Rise of Kingdoms, i tutaj mam nawet godzinę, że to była 20:32 w okolicach tego czasu. Ściągnąłem po raz pierwszy Rise of Kingdoms, no i zacząłem tutaj grać. Więc dzisiaj z kuli tego trochę sobie powspominamy, trochę sobie powiemy. I ja wiem, że ja tutaj często narzekam na tą grę i mówię o pewnych rzeczach, które bardzo chętnie bym widział, żeby się zmieniły i tak dalej, ale dzisiaj postaram się naprawdę docenić tą gierkę, bo to jest niesamowite. Zobaczcie, ta gierka przez 2000 dni w jakiś tam sposób na tyle mnie interesuje, że cały czas w niej jestem i myślę, że to jest już niebywały sukces z ich strony. I to właśnie chciałem dzisiaj docenić, bo przez 2000 dni to jest bardzo, bardzo długi czas. Jak to się w ogóle dzieje, że jeszcze cały czas mi się chce i nie widzę jakby końca tego, tak? Nie mam czegoś takiego, że dobra, już czas odpuszczać swoje konto, już mi się nie chce. Nie mam czegoś takiego, więc naprawdę myślę, że pod tym względem Rise of Kingdoms jest grą dla mnie na pewno wyjątkową. Od początku nie będę tutaj powtarzał jeszcze raz historii pewnego gracza. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyglądały moje perypetie na początku Rise of Kingdoms, to zachęcam do obejrzenia sobie playlisty właśnie historii pewnego gracza. Tam opowiadam, jak to było, ale tylko tak pokrótce powiem, że w sumie to, co mnie jakby zaintrygowało, może nawet nie zaintrygowało. Pamiętam, kiedy zaczynałem w tą gierkę, to w życiu bym się nie spodziewał, że będę w nią grał tak długo. Naprawdę, to było totalnie nieprzemyślane. Pamiętam, że miałem chyba wtedy jakoś tak chwilę czasu, przeglądałem, co by tam można jeszcze za gierkę sobie ściągnąć. Pamiętam, że grałem już w takie city buildery, niezbyt dużo też, ale pamiętam, że zawsze jak zaczynałem tą gierkę, to szybko zostałem zaatakowany i praktycznie nic mi nie zostało. I tak samo ściągnąłem sobie Rise of Kingdoms na zasadzie takiej, a dobra, ciągnę sobie to, pewnie po kilku dniach przestanę grać, ale to na jakieś parę dni tam będzie powiedzmy taka gierka, w którą bardzo, nie wiem, warto będzie zagrać i zobaczę, jak to wygląda. I trochę zacząłem właśnie grać tak na wariata, nic się nie przywiązywałem do tej gry i cały czas miałem tylko wrażenie, że za chwilę będzie jej koniec, ale co ciekawe, z dnia na dzień gdzieś tam ta gierka mi się coraz bardziej podobała, mimo że nie miałem pojęcia totalnie, jak się w nią gra. Nie oglądałem wtedy żadnych poradników bardzo długi czas, byłem totalnie nieogarniętym graczem. Ale cóż, ale i tak mi się podobało, i tak grałem, i tak gdzieś tam z sojuszu na sojusz, co to już, co mówiłem, nie będę tutaj opowiadał jakoś bardzo długo na temat mojej historii, ale naprawdę powiem wam, że w życiu bym się nie spodziewał wtedy, że ta historia tak długo gdzieś tam mnie wciągnie i właśnie, że te wszystkie dni w Rise of Kingdoms to jest też bardzo fajna sprawa, że te 2000 dni, które tutaj gdzieś tam przeżyłem, to tak jest, że 2 dni nigdy nie są takie same, albo może 2 dni obok siebie to często bywają bardzo podobne. Mamy przecież te wydarzenia, które się powtarzają bardzo często, ale są też nowe wydarzenia, są też nowi dowódcy. Co chwilę się tu jednak coś w tym Rise of Kingdoms zmienia, a nawet będąc w jednym królestwie, bo ja w sumie byłem w 2 królestwach, ale dosyć szybko tutaj migrowałem na te 7.1 i będąc tutaj też przeżyłem bardzo wiele zmian, czyli nawet nie trzeba koniecznie cały czas migrować, żeby te zmiany przeżyć, że te królestwo jest bardziej aktywne, mniej aktywne, że osoby gdzieś tam, z którymi jesteśmy blisko, kogoś poznajemy, ktoś później przestaje grać, tracimy z nim kontakt, poznajemy znowu nowe osoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też jest, myślę, bardzo cenna część tej gry. Ta właśnie społeczność jest czymś takim, co nas często trzyma, tak? I to jest, powiedziałbym, w dwie strony, bo czasem ta społeczność to jest coś, co nas trzyma, no ale właśnie ta społeczność też
się rozlatuje raz na jakiś czas. No jest to nieuniknione. Każde królestwo, moim zdaniem przynajmniej, będzie miało jakiś tam swój koniec, czy jakieś tam redefinicję swoją i nie jest nigdy tak. Ja nie mam tutaj takiego na przykład wrażenia, że o dobra, z tym albo z tymi graczami będziemy grali jeszcze 10 lat do przodu. Absolutnie czegoś takiego nie mam i ja się tutaj też tak specjalnie nie przywiązuję. Ja oczywiście jest dużo osób, które lubię, które gdzieś tam gramy już ze sobą długo, i fajnie jest mieć z nimi kontakt, ale nigdy nie mam czegoś takiego, że o dobra, na pewno do końca świata z tymi osobami będę w tą gierkę grał. Fajnie oczywiście, że ci ludzie są, bo ci ludzie też gdzieś tam tworzą z nami tą gierkę, ale to, jakie ona ma warstwy, to jest czymś takim, co mnie się bardzo podoba. Czyli właśnie jest ta warstwa społeczności, która dla kogoś jest bardziej ważna, dla kogoś jest mniej ważna, ale ona bez względu na wszystko jest. Nawet w małych królestwach ta społeczność jakaś tam jest, tak? Są różne społeczności, właśnie olbrzymie społeczności, małe społeczności, duże. Prawie że możemy sobie spokojnie dobrać. Oprócz tej społeczności przecież jest wiele graczy takich, którzy totalnie żyją tak jakby poza tą społecznością. Czyli sobie po prostu tylko grają w swoim zamku. Są przecież nawet takie osoby, które totalnie gdzieś tam nie walczą w tych KVK i tak dalej, tylko na przykład sobie robią kryzys w Ceroli, grają sobie Olimpię, albo tylko ulepszają gdzieś tam zamek i dowódców, biją barbarzyńców, no i cóż, i tyle. I to też do jakiegoś stopnia można grać. Oczywiście nie wszystkim będzie odpowiadał taki gracz na królestwie, który totalnie się nie bije w KVK, ale tacy też bywają. U nas jest kilku takich, których wiecie, zerujemy co każde KVK, a mimo to oni cały czas są i cały czas są aktywni. Może to nie jest najlepszy przykład, ale chciałem tutaj powiedzieć o tym, że ta gra jest naprawdę fajna, jeśli chodzi o takie jakby zbalansowanie. Czyli tutaj jest fajnie, bo można być bardzo aktywnym graczem. Kiedy jesteśmy bardzo aktywni, to będziemy najczęściej mieli dużo lepsze wyniki. No bo jak jesteśmy aktywni, to będziemy zbierali więcej surowców, będziemy zdobywać więcej przyspieszeń, będziemy zdobywać więcej kill pointsów i po prostu będziemy lepsi. To też ma na to wpływ. Ja tutaj nie chcę mówić totalnie o pieniądzach, tylko tutaj mówię głównie o aktywności, czyli jak jesteśmy bardzo aktywni, no to będziemy mieli bardzo dobre numery. Ale możemy mieć też przecież takie etapy w życiu, kiedy ta aktywność nasza będzie mniejsza albo nawet zerowa. I to jest też bardzo fajne w Rise of Kingdoms, że tutaj na przestrzeni nawet kilku tygodni, jeżeli ktoś nie ma czasu, to aż tak dużo nie straci. Tym bardziej, że wystarczy się zalogować dziennie na jakąś tam minutę, 2 minuty, te podstawowe rzeczy powiedzmy sobie zebrać i już nie będzie tak źle, już będziemy cały czas gdzieś tam coś dostawać. Oczywiście no nie będziemy zbierać surowców i nie będziemy robić wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Będziemy na tym tracić, ale widziałem często takie konta, które się gdzieś tam obudziły nawet po roku, po 2 latach i były w stanie doskoczyć do reszty, albo sobie skoczyć może na KVK2. Tak czy inaczej, są to gracze, którzy cały czas mogą gdzieś tam wrócić. I to jest też fajne. Ten balans mi na przykład bardzo odpowiada. Ja bym na pewno nie umiał grać w taką grę, która wymaga cały czas jakiejś takiej stuprocentowej aktywności, że muszę cały czas, każdego dnia się stresować, nie dość tak jak, trochę tak jakbym, nie wiem, chodził do drugiej pracy, czego już naprawdę miałbym serdecznie dość. A tutaj naprawdę na spokojnie. Można sobie pojechać na wakacje, można sobie zrobić jakąś dłuższą przerwę i to jest też fajne, tak? I można dostosować też to, jaką się jest osobą, jakie miejsce jest najlepsze dla ciebie. Czyli właśnie, jeżeli jesteś bardzo aktywny i chciałbyś, żeby twoje królestwo też było bardzo aktywne, to prędzej czy później, myślę, da się naprawdę migrować do takiego królestwa, jakiegoś tam imperium albo po prostu bardzo aktywnego. Natomiast jeżeli znowu w drugą stronę nie jesteśmy aktywni, jeżeli chcielibyśmy w takim spokojniejszym miejscu się znaleźć, to też możemy. No i tutaj chyba te 2000 dni u mnie się bierze z tego, że ja nie mam takiej potrzeby, żeby być właśnie cały czas aktywny i mi te czasy nieaktywności często nawet pomagają. One są dla mnie gdzieś tam dobre, pomagają mi w tym, że jak mam taki spadek aktywności, to później najczęściej też mam wzrosty, ale nigdy tak nie mam, żebym jakoś specjalnie chciał, przepraszam, tą grę opuścić. Miałem taki chyba, to znaczy miałem kilka takich momentów, kiedy już myślałem, że o dobra, czas już odpuścić. Jednym z takich momentów był początek mojego kanału, ale to już też jest coraz bardziej odległa historia. Tak czy inaczej, naprawdę doceniam to, bo zobaczcie, nawet jeśli chodzi o tą mechanikę gry, ona cały czas jest dla mnie ciekawa, naprawdę. Są takie momenty oczywiście, kiedy walczymy w KVK już któryś dzień i trochę mnie to męczy.
Ale znowu jak teraz nie mamy walki, nie ma wojny, to mam coś takiego, kurczę, ale bym sobie teraz gdzieś wyszedł, powalczył z kimś, jakiś taki duelek zrobił albo coś w tym stylu. Bardzo chętnie bym na przykład teraz przetestował te moje marsze dystansowe i mam coś takiego, że dobra, fajnie, coś tam zagramy. Też pojawia się tutaj dużo rzeczy, które są właśnie nowe i mamy coś takiego, że dobra, nowy dowódca, spróbujemy jak będzie działał. Gdzieś nas to interesuje. Nie wiem, przedefiniowaliśmy królestwo. Ciekawe, jakie będzie KVK. Ciekawe, jaki będzie ten nowy format KVK. Dużo jest fajnych rzeczy, które się tutaj pojawia i uważam, że to jest bardzo fajnie. Szczególnie te nowe formaty KVK moim zdaniem są bardzo fajne, że wiecie, kiedyś było tak, że niemal cały czas się grało jeden i ten sam format, a teraz jeżeli byśmy tak dobrze się wstrzelili, to możemy grać przez dłuższy czas tylko i wyłącznie nowe formaty. Gdyby nam się udało, to moglibyśmy zagrać teraz na przykład Władcę Nilu, którego nigdy nie grałem. Później moglibyśmy zagrać Ogień Wojny, którego też nigdy nie grałem, a później na przykład ten nowy format KVK, którego tu jeszcze nie ma do wyboru, ale on niedługo też wejdzie. Także to jest też fajne, że w tej jakby najważniejszej części gry, czyli KVK, są też nowe rzeczy. Nowe rzeczy pojawiły się też w dzisiejszej aktualizacji. Ale nie ma ich zbyt dużo, także nie ma tutaj zbytnio o czym opowiadać. Na pewno pojawiło się to, że w Lucernie możemy sobie wybrać, chyba że to tylko się design zmienił, bo nie wiem, czy już nie mogliśmy wcześniej sobie wybrać właśnie tych rzeczy, które nam się najbardziej podobają. Dajcie znać w komentarzach, jeśli się mylę. Czy to po prostu teraz ładniej wygląda, a już wcześniej, mi się wydaje, jakby już wcześniej byśmy mogli to zmieniać. Tak czy inaczej, co jeszcze? Pojawiły nam się tutaj większą mamy możliwość tych ekwipunków, mamy ich aż 30. Także to też myślę, że jest spoko, jeżeli ktoś ma bardzo dużo tych różnorakich opcji ekwipunku, to im się to na pewno przyda. Wydarzenia świąteczne pewnie będą pod koniec tygodnia. I cóż, i te rzeczy, które tam były zapowiedziane, myślę, że będą się stopniowo gdzieś tam wprowadzały do Rise of Kingdoms, tak jak to zwykle jest, także na pierwszy rzut oka zwykle z tymi aktualizacjami nie ma aż tak dużo rzeczy, jakby się nam mogło wydawać. Ja tu też mogłem parę rzeczy przeoczyć, bo dzisiaj nie grałem zbyt dużo, także tak to wygląda. Także 2000 dni. Chciałem nawet dzisiaj zrobić jakiegoś live'a, ale niestety nie będę w stanie, bo myślałem, że wieczorem jakiegoś live'a zrobię. Tyle, co mogę powiedzieć, że dzięki Stormowi uruchomiłem, to znaczy udało się uruchomić na moim kanale, może w ten sposób powiem, udało się uruchomić napisy, także będzie chyba opcja, żeby jakieś tam tłumaczenie czy coś tam. Nie wiem, czy ktoś z tego skorzysta, ale coś takiego się pojawi na kanale, także to mi się też bardzo podoba, że coś takiego u mnie na kanale będzie live. Z okazji tego, że 2000 dni zrobię, tylko zrobię go w środę, nie teraz w poniedziałek, nie przy tej okazji, no niestety dzisiaj nie dam rady, ale może mi się uda jeszcze wrzucić taki special i ten special to powiem wam, że to będzie jakaś masakra. Ja się już boję. To jest naprawdę chyba mistrzostwo cringe'u i tak dalej. I szczerze, jak to niekiedy patrzę na to, to sobie myślę, nie mogę czegoś takiego wrzucić, ale chyba jednak wrzucę, bo tyle czasu na tym spędziłem, żeby to przygotować i zrobić. I tak trochę mi się to podoba. Jestem ciekawy, co wy na ten temat powiecie. Także jeśli mi się uda, to wrzucę go jeszcze dzisiaj, ale jest już dosyć późno, więc raczej nie. Kiedyś tam wrzucę, to wtedy będziecie na 100% wiedzieli, że to jest to. A dzisiaj to już się z wami żegnam. Dzięki, trzymajcie się. No i cóż, mam nadzieję, kolejne 2000 dni. Nie wiem, czy tyle wytrzymam, ale byłoby na pewno ciekawie i śmiesznie. To trzymajcie się. Cześć.